Bierzemy się za drugą lampę. Zaczynamy od najgorszego miejsca, czyli tutaj to, co w WD-40 było. Na szczęście daje radę. Tu patrzę, że też jest na 10, nie na 8, więc możliwe, że tu jest oryginalna śrubka jakaś, a tam nie było. Też sobie popuścimy. Jeszcze nie odkręcałem całkowicie. Teraz wiemy, że tutaj tą śrubkę też trzeba popuścić, więc sobie ją tak samo popuścimy. W sumie całkowicie sobie ją odkręciłem. Damy sobie ją tu. I teraz tutaj ona siedzi tam głęboko. Na wprost tego plasticzku, czy metalu. Z plastikiem za bardzo nic nie ma do czynienia. Prawie was trochę. Dół sobie odkręcimy, zostanie na samej górze tyczeć. Ok, wyszło. I mamy dwie. Jak to wygląda? Jest w miarę ok. Luźno się rusza, czyli nic więcej nas nie trzyma. Kable sobie porozpinam, jak to będę miał bardziej rozkręcone. Nie daję od plusowej strony, tutaj BM6, też będzie w opisie. Od minusa, bo do minusa, jak będzie jakieś dodatkowe przejście, nie zaszkodzi. Jak będzie między plusem a minusem, znaczy karoserią, to będzie problem. Ok. Dość spoko to wychodzi. Wyszło. I zaczynamy tak samo jak ostatnio. Wypinamy sobie wtyczki. Wiemy, że elektrycznie wszystko działało ostatnio, więc nie ma problemu. Teraz wiem też, tak żebyście widzieli. Teraz wiem, jak co demontować, więc to powinno pójść o niebo szybciej. Że to chyba jeszcze nigdy nie było demontowane, więc zaraz do tego przyjdziemy. To sobie ściągniemy i sobie ściągniemy jeszcze to. Jak mi tam paluch wlezie. I teraz z tym jest problem. No chodź. Okej, wyszło. Coś tu jest. Aha. Prawdopodobnie pierwszy raz to jest ściągane. Dlatego to tak ciężko zeszło. No i mamy całą lampę luźną. To jeszcze jest w dobrym stanie. Tylko tutaj jakieś papierki są powciskane, nie wiem czemu. Zobaczymy później. Ruda tańczy. Niestety tak to już wygląda. Odkręcimy sobie od razu to. Zaczynamy przeszczepianie żarówek. Ok. Poszło. Pyk. Mamy lampę. Bierzemy drugą. Już wiemy, że wszystko pasuje, więc sobie to też wezmę. Drugą lampę sobie tak samo położę. Będzie łatwiej. Tak. Rozfoliujemy sobie to. I tak, zaczniemy sobie od końca, czyli tak, to, tak jak mówiłem, tą sobie zastąpimy za tego typu, dużo mocniej świeci, więc dajemy sobie tą od razu, ustawimy, żeby była na wprost, tylko że ja się już zakręciłem, to mnie wkładamy z powrotem. Tę wkładamy sobie tutaj.
Ona jest bez zależności, gdzie jest plus. Tam jest układ elektroniczny, który steruje mocą, więc nie ma problemu z polaryzacją. Jedno mamy, to mamy do tego reflektora. Potrzebujemy obcinaczki i H1, więc lecimy teraz trytka. H1 sobie wrzucimy. Wycięciem tak samo sobie damy do strony reflektora. W tą stronę. Tak to mi jakoś wychodziło, że było lepiej. Teoretycznie. Wyjdzie w praktyce w nocy, jak będę ustawiał. I tak. Tu jest jeden przewód. Tu jest drugi. Ciekawe, czemu tu jest czarny jako minus. No ale mniejsza z tym. Tak samo trzeba uważać, żeby nie dotykało, nie robiło zwory. Od razu sobie za te uszko złapię, żeby to było, żeby nie dęglało sobie, bo jak coś sobie lata, to od wibracji może się przetrzeć, a nie, tego nie chcę. Zaraz się pobawię z deklowaniem tego, ale lecimy dalej z żarówkami. Teraz ta. No chodź. Ciężko, ale poszło. Będę musiał sobie takie w zapasie kupić, bo nie mam. I pyk. Ty z powrotem. To zaraz coś ściągniemy. To muszę sobie teraz ściągnąć. Tu fajnie widać, że woda była. Mianowicie tutaj jest taki nalot, przez co też to mogło trochę słabiej świecić, bo prąd przez oksydę ciężko ma. No ale tak to jest. Jak jest woda w instalacji elektrycznej, to tak się dzieje. Okay. Czyli tak samo kreseczka idzie na lampę. Teraz sobie możemy nawet to spróbować, tak? W sumie nawet na upartego bym mógł postawić sobie chyba te mocowanie. Ciekawe, czy będzie pasować. Nawet pasuje. Czyli nawet nie muszę tego używać, tylko możemy sobie to użyć, jakby się uszkodziło tamte. No ale dobra. To było tak. I to zaś wkładamy tak. Ostatnio był mega problem to wsadzić. I się posłużyłem oto tym. Pierwszy montaż utrudniony. Nie chciało to za bardzo wejść. Więc troszeczkę zmusiłem, żeby to wlazło. Nie lubię stukać. Jak po czymś się stuka, to coś się psuje. A wciskając jest mniejsza szansa, że coś uszkodzimy. Później po tym pierwszym razie to już fajnie wchodziło. Więc pierwszy raz trzeba się troszeczkę poświęcić i pobawić, żeby to wlazło tam, gdzie trzeba, jak trzeba. Okay. Powiedzmy, że jest ok. To na lampę. Tak siedzi w tych dziurkach, bo tu są dziurki na żarówkę, żeby się działo. Jest git. Założymy sobie, na razie nie zakładam te dekle, bo będzie zaś z tym problem zapewne. Ok, to mamy. I ostatni był problem, żeby to wyciągnąć. Ale to dało radę. Może teraz jak wiem, jak to jest, to bym umiał to bez takiego siły wyciągnąć.
samo jak ostatnio. Na 2 śrubokręciki i wypchać. Okej, poszło. Dobra, to z powrotem. To się może później przydać. Tak jak mówię, jedno pasuje do drugiego, więc jak najbardziej wskazane, żeby później to można było użyć ponownie. Teraz tak, to się obracało i pytanie, czy mi wyskoczy. Nie chce wyskoczyć, więc muszę znaleźć zaś krzyżaka. Odkręcimy to. Troszeczkę tu się zrobił bajzel, ale trudno. Teraz nie wiem, czy w dobrą stronę kręcę. Tak, mam coraz większy luz. Zresztą widać, że jest luźniejsze. Teraz albo w górę, albo w dół. W górę. Więc to jest to. Doświadczenie robi swoje. Teraz sobie przytrzymamy tu. Jeszcze sobie troszeczkę popuszczę, żeby tego było trochę więcej. Jak widać, idzie to wykręcić. Czyli w lewo wykręcamy, w prawo wkręcamy. I mamy chyba koniec. Tak, jest koniec. Wyczyszczę sobie lekko uszczelkę. Gniazdo wygląda ok. I spróbuję teraz to tam wsadzić w miarę delikatnie. Sobie tak samo za żarówkę tutaj złapię. Za gniazdo żarówki. Albo za te, albo za te. To chyba będzie wygodniejsze. No i mamy w środku. Trzyma się. I pozostaje tylko to wkliknąć, ale zanim to wkliknę, to zaś to wkręcę trochę. Tu sobie małym paluszkiem trzymam, czy się na pewno kręci. Wkręcam. Widać, że od razu luz jest mniejszy. I przekręcam na właściwe miejsce. Ostatnio prawie że godzina, teraz w 5 minut. To robi doświadczenie. Ok, mamy to. Teraz zrobimy sobie myk z tym. W sensie to sobie otworzymy. I zaraz zmontujemy tą lampę. Montujemy dalej. Czyli tak, to sobie założymy od razu na gotowo. Tu jest góra, bo to było na górze, to jest dół. Tu jest top napisane. Najpierw na żarówkę, żeby tam trzymało, a później tutaj, żeby tu ładnie trzymało. Pyk. I jest. Pięknie. Czyli to mamy, to wszystko tu mamy. Teraz tak, to sobie ostatnio tak samo zrobiłem, że wziąłem sobie ten gwincik profilaktycznie, zrobiłem. Jak to mamy na zewnątrz, nie zaszkodzi. To jest sekund 5, a jakby faktycznie się odkręcało, to lepiej to mieć zrobione niż później kombinować w samochodzie z gwintowaniem. Nie chcę tego robić na szkle, bo się porysuje. Się trzęsie. Poprawimy sobie gwint. Jest ok. Dobra, można odkręcić. Mamy zrobione. Uszczelkę sprawdzimy, czy nie ma syfu.
Sprawdzamy tu. Też nie widać syfu. Zakładamy sobie. I teraz bez poprawiania pilniczkiem spróbuję, czy to pójdzie. Kusi mnie, żeby to i tak zrobić tym pilniczkiem, ale zobaczymy w praktyce. Mam tutaj spray silikonowy. Delikatnie sobie objeżdżam. To później będzie parowało do środka. I teraz tak, zamknięcie mamy tutaj ten ząbek, czyli to musi być tu. Czyli tak jak jest. I pytanie, czy to zamknie się na pierwszym razem? Nie. Czyli muszę i tak wziąć jeszcze pilniczkiem, dorobić to, bo teraz mam dojście i nie mam możliwości to zrobić, zamknąć. A co dopiero jak to będzie w aucie. Jeszcze na sucho sobie zobaczymy. Na sucho się zamyka fajnie, ale z uszczelką nie za bardzo. Z uszczelkę na bok, choć jest posmarowana, to tak samo. Tak, my robimy ruch. W tą stronę się zamykamy, czyli ta strona. Gdzieś miałem pilniczek. Tu mam pilniczek. Czyli tą stronę. Czyli tą stronę sobie lekko zaoblę. Tak, żeby tutaj był taki, nie wiem czy będzie widać, taki lekki najazd, że nie ma ostrej krawędzi, tylko jest najazd. Troszkę rękodzieło, ale lepiej to sobie teraz zrobić, niż się później na aucie wkurzać, bo zrobili bez tego najazdu. Szkoda, bo wystarczyło troszkę krawędź dopasować. W sumie po iluś tam cyklach otwierania, zamykania same się to zrobi, tylko że wtedy się zrobi luz, a ja nie chcę luzu. Chcę, żeby to od razu było i było szczelne. Czyli tutaj tak samo. Na razie po troszkę. Zasada jest taka, lepiej kilka razy przypasować, niż raz coś przesadzić. Więc tylko tą krawędź troszkę zbieram, bo nie wiem ile tam potrzebuję. Może tam trzeba kilku dziesiątek, a nie kilku milimetrów. Byle żeby to wskoczyło, bo prosta na prostą krawędź nie wskoczy. Zawsze musi być jakiś lekki najazd. No i dobra. Powiedzmy, że mamy. Teraz wyczyścić, żeby później nic w reflektorze nie latało. Jeszcze raz sobie zobaczę, czy jest wszystko ok. Wyczyszczone. I zaraz się bierzemy za składanie. Uszczelka. Jeszcze raz uszczelkę. Przejechać, czy nie ma żadnych kamyczków albo innych dziwnych rzeczy. I podejście numer 2. W sumie pierwsze po obróbce. I co? I od razu wskoczyło. Widzicie? Od razu wskakuje i trzyma. Więc troszeczkę cierpliwości i mamy to z bani. Bierzemy się za montaż do auta.